Każdą środę pokazuję krok po kroku konfigurację sprzętu ze strony ozicam.pl. A dzisiaj rejestrator 8-kanałowy, który posiada 8 portów PoE. Dodatkowo, jak możecie zauważyć, posiada gniazdo na HDMI oraz VGA, czyli możecie podłączyć 2 monitory do takiego rejestratora. Tutaj posiadamy USB, jak również włącznik rejestratora i z przodu również posiadamy gniazdo USB. Tutaj podłączamy zasilacz oczywiście, który jest w komplecie. Zaraz Wam pokażę. W komplecie mamy zasilacz 52V, więc nie podłączajcie tego zasilacza pod kamerę, bo i tak czasami się zdarzało. Niestety zdarzyło się i dla mnie. Spaliłem niechcący tą kamerkę. A jak to zrobiłem? Podłączyłem ją pod taki zasilacz do rejestratora. 48V na wyjściu. Po prostu chwila nieuwagi i podłączyłem nie tą wtyczkę co trzeba. Dodatkowo myszka oraz kołki montażowe. Aby zamontować dysk w takim rejestratorze, należy odkręcić tutaj 4 śrubki. 2 z tej strony i 2 z tej strony, co też zaraz uczynimy. Śrubki mamy odkręcone i otwieramy. Voilà. I teraz, co mamy w takim rejestratorze? Otóż posiadamy płytę główną, która znajduje się w tym miejscu i płyta odpowiedzialna za połączenie PoE, czyli to jest ta płyta. Teraz podłączamy dysk i tak naprawdę nie idzie się pomylić. Macie tylko w jednym miejscu do podłączenia, tak? Nie podłączycie nigdzie tutaj, tylko w tym miejscu. Tak samo to gniazdo, tylko w tym miejscu. I to jest cała filozofia podłączenia dysku. I od spodu przykręcamy taki dysk. Tutaj należy natrafić na dziurki. Jak możecie zobaczyć, w tym miejscu mamy natrafione i musielibyśmy przykręcić teraz nasz dysk. Po to są te śrubki. Tak samo moglibyśmy zrobić z takim dyskiem, na przykład SSD. I teraz dodatkowo będzie kamera. Model macie tutaj. I tą kamerę będziemy podłączać do rejestratora właśnie po to, żeby pokazać konfigurację całości zestawu. Rejestrator i kamera. To jest kamera PoE, więc obojętnie jaka kamera PoE z naszego sklepu, będzie konfiguracja taka sama. Dodatkowo, jak już wspominałem na tym filmie, nasze rejestratory mają odblokowane te porty PoE, więc bez problemu możemy dostać się do takiej kamery poprzez sieć lokalną. Jeżeli podłączymy taką kamerę do rejestratora, to zarówno do rejestratora mamy dostęp, jak również możemy skonfigurować taką kamerę. A poza tym do takiego portu nawet mogę laptopa podłączyć i też będę miał internet. Podłączamy skrętkę, żeby dać internet dla rejestratora. Położymy go tutaj. Czyli uruchamiamy nasz rejestrator i jak widać uruchamia się. Zanim podłączymy kamerę, to pokażę Wam menu tego rejestratora. Prawym przyciskiem myszy i mamy menu. To jest takie główne menu, w którym możemy mieć szybki dostęp. Więc jeżeli kliknę sobie tutaj menu, oczywiście hasło jest automatycznie uzupełnione i domyślnie, jeżeli bierzecie od nas, kupujecie rejestrator, to właśnie w ten sposób jest nazwa użytkownika i hasło, które znajduje się też pod spodem, pod rejestratorem na naklejce. I teraz wystarczy, że kliknę sobie login. I teraz macie to główne menu. Zaraz do tego przejdziemy menu, ale jeszcze chcę Wam pokazać tak. Ustaw kanał. W tym miejscu przechodzimy do dodawania kamer. Jeżeli tutaj kliknę, to tutaj dodaję kamery. To zaraz też przejdę. Tryb nagrywania. Możemy ustawić harmonogram. Następnie odtwarzanie. Odtwarzamy nasze pliki. Na razie jeszcze nie mamy tych plików. Inteligentna migawka. Chodzi o wykrywanie twarzy, ponieważ nasze rejestratory posiadają wykrywanie twarzy. Na przykładzie takiej kamery też Wam pokażę, o co to chodzi, żeby, jeżeli to wybierzemy, to po prawej stronie pokazują nam się twarze, czyli jeżeli kamera będzie wykrywała, to w tym miejscu po kolei będą się pokazywały te wykryte twarze. I ta funkcja jest bardzo przydatna, moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, bo ja użytkuję na co dzień ten rejestrator i dla mnie to się sprawdza naprawdę rewelacyjnie. Nie muszę przeglądać wszystkich plików na dysku, czy ktoś u mnie kręcił się, czy nie. Wszystko widzę tutaj w tym miejscu. Jeżeli nie widzę jakichś nieznajomych twarzy, to oznacza, że nikt się u mnie nie kręcił. Następnie, jeżeli kliknę jeszcze raz w to, to automatycznie nam się chowa.
Natomiast w moim przypadku ta opcja jest zawsze włączona, bo ona się sprawdza po prostu. Ustawienia koloru, no to jakbyśmy mieli podłączoną kamerę, to zobaczymy to. Ustawienia ekranu. Możemy widoki mieć różne. Zobaczcie. Widok taki, widok taki, widok owaki, ale też widok niestandardowy. O co chodzi ze niestandardowym widokiem? Pokażę Wam też to spokojnie, nie martwcie się. Następnie kontrola PTZ, czyli obrót kamery. Akurat w przypadku tej kamery nie zobaczymy tego, ale mam przygotowaną tutaj kamerę. Następnie wyjście TV, czyli ustawienia kolorów, jeżeli chodzi o wyjście obrazu na monitorze, telewizorze, gdziekolwiek. Każdy ma inny gust, każdy chce inne mieć kolory. Możecie to ustawiać. Następnie wykrywanie sieci. Sprawdzamy, czy mamy dostęp do internetu. I wyloguj, czyli jeżeli chcemy zrobić restart rejestratora albo wyłączyć. Nie wyłączamy od razu przyciskiem, tylko robimy wyłącz i zobacz, tutaj na dole jest informacja, że dane zostały zapisane i teraz możemy dopiero nacisnąć przycisk wyłączenia. Wyłączył się prawidłowo rejestrator. Więc jeżeli już omówiłem tutaj te menu, do tych ustawień, które mamy tutaj, to też macie tutaj na dole. Konfiguracja nagrywania i tak dalej. Ale jeżeli przejdziemy do tego menu, to mamy troszeczkę więcej ustawień. Zobaczcie. Główne menu, odtwarzanie. Tutaj odtwarzamy nasze pliki. Jeżeli będziemy mieli jakieś pliki, to one się pokażą. Zaraz Wam pokażę zresztą. Może podłączmy sobie też tą kamerę, żeby jakieś pliki już zaczęły nam się generować. Jak już omówię inne opcje tutaj w tym rejestratorze, to powrócimy do nagrywania, bo już będziemy mieli tutaj nagrane coś. I tak jak już wspomniałem, ta kamera posiada PoE, rejestrator posiada PoE, więc nie potrzebujemy zasilaczy, tylko podpinamy pod kamerę, podpinamy pod rejestrator i to wszystko. I już kamera zaczyna nam się uruchamiać. I teraz, jak już kamerę uruchomiłem, należałoby ją dodać. Mogę kliknąć tutaj plus. Kamerę mi wyszuka. Jak zresztą też inne kamery, które mam u siebie w sieci dodane, zarówno po protokole kamery, jak również po protokole OnVIF. Jeżeli nie miałbym plusa, prawym przyciskiem myszy ustaw kanał i też jestem w tym samym miejscu. I tutaj dodajemy kamerę. Mamy kamerę połączoną, jak widzicie, robię wniosek, wyjście, OK, OK. I zobaczcie, ta kamera wykrywa twarze, więc powinniśmy tutaj otrzymać informację, że wykrywa mnie. Natomiast nie ma żadnej informacji, tak? Nie generuje nic, ponieważ trzeba to włączyć. Więc aby włączyć tą funkcję, przechodzimy do menu. Menu, alarm, inteligentny alarm i tutaj mamy Face Detection. Włączamy to, zasad, wykazuj ślady, OK, OK i w tym momencie mamy to włączone. I zobaczcie, automatycznie zaczynają się pojawiać twarze. Jak wyjdę z ekranu, tak, albo zasłonię się, żeby mi nie było widać i zobaczcie, sekunda i już od razu jest. Oczywiście jeżeli będę cały czas w tym samym miejscu, no to jest jakiś interwał, żeby non-stop tego nie pokazywało, ale jeżeli odwrócę kamerę, na przykład w tą stronę, czyli nie widziałaby mnie i znowu bym się pojawił, to automatycznie znowu generuje te zdjęcia. I tak samo będzie, jeżeli pojawi się obca osoba, wejdzie w kadr kamery i znowu tutaj będą się pojawiać nowe twarze. I tak to właśnie działa, dlatego te kamerki ja bardzo lubię. Wykrywanie twarzy przez tą kamerę jest błyskawiczne. Jeżeli ktoś pojawi się na Waszej posesji, to ta kamera na pewno zrobi jej zdjęcie i będziecie mieli właśnie tutaj w tym miejscu. I to jest super. Jeżeli klikniemy 2 razy na obraz, to automatycznie nam się zmniejszy ten obraz. 2 razy powiększamy. I teraz w małym oknie jest słabsza rozdzielczość. W tym małym oknie jest pobierany drugi streaming, czyli tej gorszej jakości. Ale jeżeli klikamy 2 razy na kamerkę, to automatycznie jest generowany ten lepszy streaming. Przejdźmy teraz do menu i omówmy tutaj wszystkie opcje. Po kolei. Odtwarzanie, jak już powiedziałem, zaraz przejdziemy do tego. Konfiguracja nagrywania. Czekajcie, tutaj przezroczystość zrobimy 200.
Teraz będzie lepiej. Konfiguracja nagrywania. Tutaj możemy wybrać sobie konfigurację odnośnie każdego kanału. Czyli tutaj kanał pierwszy, to akurat w przypadku ja dodałem tą kamerę na kanale pierwszym. Tutaj macie kanał drugi, jeżeli byśmy mieli drugą, trzecią, czwartą i tak dalej. Chcielibyśmy, żeby na przykład długość nagrywania danego odcinku filmu nie miała 60 minut, a na przykład 30. Ustawiamy na 30 dla kanału pierwszego tylko. Następnie nie chcę, żeby nagrywała po wykryciu ruchu. Nie wszyscy sobie życzą, żeby było nagrywanie po wykryciu ruchu, więc wtedy odznaczają tą opcję. Tak samo ruch i normalnie tylko nagrywa, czyli w trybie ciągłym. Oczywiście my sobie to zostawimy. Możemy też ręcznie, żeby było nagrywanie i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, tu ustawiłem 30 minut, ale jeżeli wybiorę drugi kanał, to znowu mam 60 minut, czyli dla każdego kanału możecie ustawić inne ustawienia. Następnie sieć. Tutaj mamy adresację IP. Domyślnie, jeżeli kupujecie rejestrator u nas, macie DHCP włączone. Jeżeli tutaj odznaczycie DHCP i ustawicie, załóżmy 230, 240 adres IP, to macie go na stałe. Czyli jeżeli router zrestartujecie prądowo, czy też do ustawień fabrycznych, to on się Wam nie zmienia. Cały czas macie podgląd. Ale uwaga, jeżeli zmieniacie router i on będzie miał inną adresację i często tak jest, że dzwonicie i potem mówicie, że mieliście dostęp do rejestratora, natomiast po zmianie routera już nie macie dostępu. No właśnie, tutaj adresacja Wam się nie zgadza, więc co trzeba zrobić? Zaznaczyć DHCP, kliknąć OK, zrestartować router, czyli tutaj wyloguj, restart. Następnie wejdziecie w menu, w sieć i zobaczycie, że Wam się zmieni ten adres. Będziecie mieli zupełnie inny. Następnie data i czas. Tutaj należy ustawić godzinę, czy też strefę czasową. Jeżeli tutaj wybierzecie odpowiednią strefę czasową, to zarówno na rejestratorze, jak i kamerach będzie poprawna godzina i data, ponieważ rejestrator wymusza godzinę i datę na kamerach. Dalej, menu. Podgląd niestandardowy. To już o tym mówiłem. Jeżeli byśmy chcieli jakiś podgląd niestandardowy, to możemy to zrobić tutaj odznaczając. I na przykład chcemy te dwie komórki ze sobą połączyć, robimy łącz. Te chcemy połączyć, robimy łącz. No i może te dwie łącz. I w ten sposób możemy dobierać sobie różne widoki. Zobaczcie. Na przykład tutaj, bo to jeszcze nie wszystko. W tym miejscu chcę, żeby była kamera pierwsza. Albo inaczej. W tym miejscu niech będzie pierwsza. Tak, czyli w tym miejscu pierwsza. Tutaj niech będzie druga kamera. Tutaj trzecia. Czwarta. I piąta. Wniosek. Wyjście. Nic się nie zmieniło, prawda? Ale jeżeli kliknę układ ekranu, zobaczcie, i widok niestandardowy podgląd, to zobaczcie, zmieniło nam się. Do czego nam to potrzebne jest? Na przykład, jeżeli mamy kamerę szerokokątną, to jest super sprawa. Zobaczcie, jeżeli bym dodał szerokokątną, na przykład takie małe okienko, to by było słabo. Ale jeżeli tutaj do tego, co połączyłem, dwie komórki ze sobą, dodam szerokokątną kamerę, to nawet w małym podglądzie już będę miał ładny widok. I dlatego w takim oknie można bez problemu dodawać takie szerokokątne kamery, żeby ładnie wyglądało to w podglądzie takim ogólnym. Bo jeżeli byśmy kliknęli 2 razy, to oczywiście pojawiłoby się szersze okno. Każdy może sobie układać te kafelki jak sobie życzy. Pamiętajcie tylko, że trzeba później pododawać te kanały do jakichś okienek, które tutaj sobie zrobicie. Jak już tutaj omówiliśmy, możemy przejść do systemu. Ogólne. Tutaj rejestrator. To jest nazwa wyświetlana rejestratora. Kreator uruchamiania. Jeżeli restartujemy do ustawień fabrycznych, to ten kreator jest włączony domyślnie. Autowylogowanie. Jeżeli chcemy wylogować nasz rejestrator po iluś minutach bądź godzinie, no to tutaj wpisujemy 0, oznacza, że on się nie będzie wylogowywał i ja zawsze zostawiam to nad 0. Dysk pełny nadpisuj, no to wiadomo o co chodzi oczywiście. Język angielski albo polski. NVR, tutaj nic nie robimy. Kodowanie. Jak widać, jeżeli chodzi o tą kamerkę, mamy kompresję H265, może być H265X. Nie robimy. Rozdzielczość 4K,
ale też ta kamera posiada możliwość zmniejszenia rozdzielczości. Czyli jeżeli wasz rejestrator nie obsługuje 4K, to można zmniejszyć taką rozdzielczość na tej kamerze i też będzie to działało. Jakość normalna albo najlepsza. Archiwizacja, czyli możemy zrobić backup naszych plików, na przykład na jakiś dysk zewnętrzny. Ale pytacie często, czy możecie jakiś dysk podłączyć pod USB i nagrywać na niego? Nie. Tylko i wyłącznie, jeżeli podłączycie pod SATA złącze, to na taki dysk będziecie mogli nagrywać. Pod USB możemy tylko robić tutaj backup. Zdjęcia, czyli możemy robić timelapsy. Jeżeli chcemy robić timelapsy, możemy w tym miejscu na przykład wysyłać na e-mail bądź FTP. To już pokazywałem na jednym z filmów. Wyświetlanie. Tutaj mamy jakość wyświetlania na monitorze. Jeżeli wiecie, że wasz monitor obsługuje wyższą rozdzielczość niż Full HD, to możecie wybrać 4K nawet. Jeżeli wybierzecie 4K i zapiszecie, to na telewizorze wyświetlany obraz będzie w 4K. Nie oznacza to, że będzie zapis 4K. To jest zupełnie co innego. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o wyświetlanie obrazu. I tutaj macie też informację, co ma się wyświetlać na ekranie. Załóżmy czas wyświetlany, jeżeli to odznaczycie, status nagrywania odznaczycie i jakieś inne bzety, no to po odznaczeniu, kliknięciu OK, to zobaczcie. Tutaj w prawym rogu powinien być czas z rejestratora, bo tutaj tą godzinę, co macie, to jest z kamery. Więc jeżeli byście chcieli z kamery wyłączyć, to oczywiście to też można zrobić, ale tutaj nam chodzi o czas rejestratora. Zobaczcie, teraz nie ma tutaj nic w prawym rogu. Bierzemy menu, system, wyświetlanie, włączamy tą opcję i pojawiła nam się godzina i data. Konta. Tutaj możemy tworzyć użytkowników. To zaraz przejdziemy do tego. Alarm. Jak już wspomniałem, inteligentny alarm tutaj w tej opcji. Jeżeli kamera jest 100% kompatybilna z rejestratorem, to będą te opcje aktywne. Wtedy możecie zaznaczać na przykład wykrywanie twarzy, wykrywanie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Następnie w przypadku tej kamery ona posiada jeszcze komunikaty w języku polskim. Grane oczywiście przeze mnie, więc mogę tutaj włączyć dźwięk alarmu. Jeżeli kamera wykryje mnie, to wyda jakiś dźwięk. Zanim włączę ten komunikat, to chciałbym ustawić, jaki dźwięk ma wydobyć, więc obszar monitorowany, zakaz wstępu, OK. I teraz włączam to, OK. Zakryjemy, otwieramy. Zakaz wstępu, obszar monitorowany. Słyszycie? Cicho dosyć, nie? Ale mogę podgłośnić ten głos. Prawym przyciskiem myszy parametry IPC, czyli dostaje się do konfiguracji kamery, zaawansowane i tutaj regulacja głośności. Dajemy na 92. OK. Zakrywam, ponieważ ja mówiłem, że interwał się liczy. Zakaz wstępu, obszar monitorowany. I już jest głośniej. Czyli tak, tutaj odznaczamy, żeby kamera nie mówiła w tym momencie. Kontrola kształtu pojazdu. Tutaj mamy wykrywanie samochodów. Jeżeli chcemy, żeby kamera wykrywała samochody, to tutaj włączamy, bo domyślnie jest to też wyłączone. Jak widzicie, kanał rekordu, czyli nagrywanie, z którego kanału jest pierwszy. Możemy wysłać maila, możemy włączać instrukcje głosowe, ale oczywiście to nie włączamy. OK. I teraz co ciekawe, pamiętajcie, jeżeli kamera by teraz wykryła samochód, to też tutaj, gdzie macie twarze, też by się pojawił samochód. Jesteśmy tutaj, nietypowe. Mamy brak dysku. Czyli jeżeli dysk zostałby uszkodzony, bądź w ogóle dysku by nie było, to rejestrator będzie zgłaszał błędy co chwilę, co 60 sekund, jak widzicie tutaj. Dlatego jeżeli ktoś nie ma dysku i nie chce, żeby te komunikaty mu się zgłaszały co chwilę, to musi tutaj wyłączyć. Wtedy wyłącza, no i wszystko. Zaawansowane. Informacje o dysku. Możemy formatować taki dysk. Aktualizacja. Jeżeli byłaby aktualizacja, no to tutaj moglibyśmy przeprowadzić ją. Autopodtrzymywanie, czyli kiedy rejestrator ma się restartować automatycznie i w tym miejscu domyślnie co wtorek się restartuje taki rejestrator. Przywróć. Tutaj przywracamy ustawienia domyślne albo przywracanie ustawień fabrycznych całkowicie. Eksport ustawień naszych. Czyli jeżeli mamy jakieś ustawienia
możemy je wyeksportować na przykład na jakiś pendrive. Po zrobieniu ustawień fabrycznych ponownie możemy importować takie ustawienia i mieć całą konfigurację, którą zrobiliśmy. Kanał zarządzania. Tutaj mamy tryb i jak widzicie możecie zmienić, ile kanałów domyślnie ma mieć rejestrator. U nas domyślnie ma 10 ten rejestrator i tak zostawiam. Mimo tego, że PoE macie tylko 8, to do tego rejestratora możecie dodać 10 kamer. A jak to zrobić, jak tylko 8 portów? Możecie switcha podłączyć, możecie przez extender podłączyć, możecie do routera podłączyć i rejestrator też znajdzie te kamery, które są podłączone pod router. Możliwości jest bardzo dużo, naprawdę. Status kanału, jak widzicie 4K, maksymalna rozdzielczość. Kanały cyfrowe. W tym miejscu też możecie dodawać kamery, natomiast w tym miejscu ustaw kanał, no dużo łatwiej jest. Tylko robicie szukaj, znajduję kamery i bez problemu możecie dodać kolejne kamerki. Możemy dodać na przykład taką kamerę. Połączone, wyjście. Tak to właśnie wygląda. Następnie logi, możemy odczytać przepustowość i wersję. Teraz przejdźmy do odtwarzania plików, jak również do zapisu plików, na przykład na pendrive z takiego rejestratora. I jak to zrobić? Więc jeżeli chodzi o odtwarzanie, moglibyśmy sobie odtwarzać bez problemu, ale od razu podłączmy pendrive, na którego też pobierzemy pliki i Wam pokażę, jak to zrobić. Więc w rejestratorze podłączamy pod USB odtwarzanie i teraz mamy tą kamerkę na kanale pierwszym, więc wybieramy kanał pierwszy. Tutaj moglibyśmy wybierać na przykład wyszukiwanie twarzy, ale na początku pokażę Wam normalne wyszukiwanie. Więc tutaj wybieram datę 12 i zobaczcie, tutaj automatycznie widzę na pasku, na osi czasu, że mam jakiś zapis. Mogę powiększyć scrollem, tak? Czyli na myszce po prostu scrolluję i powiększam tą oś czasu, żeby mieć jak najbardziej wszystko widoczne. I tak, w tym miejscu był zapis ciągły, czyli jeszcze kamera nie miała włączonego wykrywania ruchu, a tutaj już miała wykrywanie ruchu. W tym momencie, jak widzicie, cały czas jest na czerwono, ponieważ kamera cały czas mnie wykrywa. Więc zapis jest cały czas po wykryciu ruchu. Wyszukiwanie twarzy, o tutaj mogę Wam pokazać jeszcze wyszukiwanie twarzy, jak to wygląda. Więc jeżeli rejestrator by zarejestrował inną twarz, to mielibyście tutaj i na przykład po kliknięciu w taką twarz możecie otworzyć dane nagranie. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o pobieranie plików. Jeżeli byśmy chcieli pobrać plik, na przykład z dzisiaj, bo jak widzicie jest on podświetlony, inne dni nie mamy, no ale załóżmy macie jakieś inne dni, no to musicie wybrać. Następnie kanał. My chcemy pobrać z pierwszego kanału, bo mamy kamerę na pierwszym kanale. Następnie wybieramy tutaj ten przycisk. Pokazują nam się pliki z tego dnia, z tej godziny. Możemy zmniejszyć godzinę, wybrać i tutaj byśmy wyszukali. Następnie zaznaczamy, załóżmy tutaj, albo ten wybierzemy, możemy dwa, możemy całość wybrać, wszystkie pliki. Więc wybieramy ten plik, naciskamy dyskietkę, mamy nasz dysk, czyli nasz pendrive, robimy backup. Teraz typ wszystkie, tutaj zostawiamy odczyt, tutaj zostawiamy strumień główny, tu musimy zaznaczyć, jeżeli więcej by było plików, zaznaczamy, które chcemy pobrać. Wybieramy tutaj kompresję MP4, ponieważ MP4 na pewno odczytamy. Następnie robimy rozpocznij. Archiwizacja zakończona. Klikamy OK. I w tym momencie nasz plik jest zapisany na pendrive. Podłączyliśmy pod nasz komputer. Otwieramy. Mamy podgląd. Żeby wyjść, klikamy prawym przyciskiem myszy. Powrót. Teraz dodamy użytkownika. Zobaczcie, prawym przyciskiem myszy, menu, konta i tutaj możecie zmodyfikować tego użytkownika ozicam.pl bądź też utworzyć nowego i się na niego zalogować. Jak również te dodane konta, które utworzycie na rejestratorze, na te konta możecie logować na aplikacji. I po co Wam to? Możecie komuś dać dostęp na przykład tylko i wyłącznie do podglądu z rejestratora, ale już ta osoba nie będzie miała na przykład podglądu do ustawień. Więc, aby dodać konto, robimy tutaj dodaj konto.
Wpisujemy użytkownik 1, hasło, zrobimy kamera 1, 2, 3. Memo, czyli taka podpowiedź, możemy to zostawić. I teraz zobaczcie, jeżeli zostawicie admin, no to ta osoba będzie miała dostęp do wszystkich uprawnień. Ale jeżeli zrobicie user, to hydromonitor albo powtarzać, tak to jest przetłumaczone. Hydromonitor chodzi o podgląd danej kamery, a powtarzać chodzi o dostęp do plików. Jeżeli chcecie dać komuś tylko dostęp do kamery numer 1, nie chcecie, żeby miała dostęp do kanału, do kamery numer 2, więc odznaczacie wszystko. Nie chcemy, żeby na przykład miała dostęp do odtwarzania, czyli w tym momencie nie będzie miała dostępu do odtwarzania plików, jak również nie będzie miała dostępu do kamery numer 2. Wybieramy OK. OK. Teraz damy użytkownika 2 i też user. I dlatego na przykład damy dostęp do kamery 2, ale już 1 nie. Czyli mamy użytkownika admin, czyli ozicam.pl. Mamy użytkownika 1, który ma dostęp tylko do pierwszej kamery. Użytkownik 2 ma dostęp do kamery 2. Jeżeli macie Androida, możecie pobrać naszą aplikację Ozicam Pro, która jest po polsku. W przypadku, jeżeli macie iOS-a, musicie pobrać aplikację XMA Pro, która jest niestety po angielsku. Po zalogowaniu się, gdzie ja mam trochę kamerek, dodajemy rejestrator NVR i teraz nazwa urządzenia rejestrator. Mogę wyszukać go w sieci lokalnej. Jeżeli jestem w tej samej sieci, wystarczy, że tutaj kliknę dodaj wyszukiwanie LAN. Automatycznie rejestrator znajdzie wszystkie urządzenia, które mam w sieci lokalnej. I teraz nie wiem, który jest mój rejestrator, więc przechodzę menu, sieć i widzę, jaki ma adres. 237. Więc 237 to jest ten rejestrator. W tym miejscu nazwa urządzenia wpiszę rejestrator. Numer seryjny automatycznie nam się dodał po kliknięciu w ten rejestrator. I teraz nazwa użytkownika. Właśnie w tym miejscu, jeżeli utworzyliście użytkownik 1 albo użytkownik 2, zobaczymy, jakie będę miał dostęp do kamer. Użytkownik 1, hasło, kamera 1, 2, 3, dodaj. To jest ten rejestrator. Mam 2 kamery online, a daliśmy dostęp tylko do kamery numer 1. Spróbujemy otworzyć. Brak uprawnień. Widzicie? Mimo tego, że widzimy tą kamerę, zobaczcie, na 9 kanałów weźmiemy, na 2 mamy, 3 i tak dalej, mamy brak uprawnień. Czyli nie mamy dostępu do tej kamery, która jest na kanale 2. Tu jest kamera na kanale 2 i na komórce nie mamy dostępu do niej, ponieważ dodaliśmy w tym momencie użytkownika 1, który nie ma dostępu. Możemy również zeskanować tutaj plus, NVR i tutaj macie numer seryjny. I teraz po naciśnięciu skanowania pod rejestratorem jest naklejka, wystarczy ją zeskanować i też moglibyście dodać. Tylko jeżeli już macie tutaj w tym miejscu numer seryjny, to nazwa użytkownika też jest pod spodem pod rejestratorem, a jak nie znacie go, możecie przejść tutaj system, konta i tutaj macie nazwę użytkownika, wpisujecie ją, następnie hasło. No hasło też jest pod rejestratorem na naklejce. PL. Jak już mamy wpisane hasło, dodaj. Mam podgląd, settings, mogę wejść w ustawienia, zarządzanie wideo, ustawienia zaawansowane i tak dalej. Tutaj nie ma za bardzo co opowiadać o aplikacji. Na aplikacji mamy tylko i wyłącznie podgląd. To jest najważniejsze. Jak również możemy odtwarzanie przejść. Możemy podejrzeć pliki nasze z dysku bezpośrednio. Widzicie, możemy wziąć razy 8, żeby szybciej nam się odtwarzało. I to tyle, jeżeli chodzi o telefon. Teraz Wam pokażę na komputerze, jak się dodaje taki rejestrator. VMS. Otwieramy. Zaloguj. I teraz, jeżeli jesteśmy w sieci lokalnej, tutaj mój rejestrator jest, główna, dodawanie kamer. Jak pamiętamy, 237. Jeżeli ktoś jakimś cudem nie pamięta, skąd adres IP wziąć, to przechodzi do menu, sieć i mamy tutaj adres IP 237. Pamiętajcie. Więc wiemy, że 237 to jest nasz rejestrator.
robię tutaj dodaj, od razu informację, żeby wpisać użytkownika i hasło. Użytkownik był automatycznie uzupełniony, ale on nie jest prawidłowy, bo jak wiemy, użytkownik to jest ozicam.pl, bądź też utworzyliśmy użytkownik 1, użytkownik 2, więc moglibyśmy tutaj wpisać. Więc użytkownik to ozicam.pl, teraz hasło dopisuję, wybieram zaloguj i automatycznie mam dodane, mam online. Zobaczcie, połączony. Jeżeli wybiorę obraz, tutaj 237, mam dwie kamery online, mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy i Open All by Mainstream i automatycznie mam dwie kamery wyświetlone. Prosta sprawa, prawda? Jeżeli chcę pobierać, odtwarzać pliki na tym programie z rejestratora, to klikamy odtwarzanie, wybieram, z której kamery chcę pobrać dany plik, wyszukuję, tu jest wyszukane i zobaczcie, po detekcji ciągle wybieram, zapisz i zapisuje nam się taki plik. Znaczy 1%. Ja oczywiście przerwę to, ponieważ by się bardzo długo pobierało, dlatego też pokazałem Wam, jak pobierać na pendrive, ponieważ na pendrive'a będzie dużo szybciej pobierało taki plik niż przez ten program, bo przez ten program pobieramy w sieci lokalnej, przez router i tak dalej, więc to jest troszeczkę bez sensu, ale też tak można zrobić oczywiście. Natomiast jeszcze trzeba wejść w ustawienia systemowe i tutaj format nagrywania ustawić sobie AVI i tak samo format pobierania, odtwarzania też ustawić AVI, bo domyślnie jest H264, 265 i w tym formacie nie będziecie w stanie później odczytać takiego pliku, dlatego też polecam ustawienia tutaj w AVI, następnie wchodzicie odtwarzanie i pobieracie jakiś plik, a może 3-minutowy jakiś pobierzemy, to będzie szybciej. 9 i jest 100 i teraz klikniemy tutaj, przejdziemy automatycznie do folderu i zobaczcie, to jest nasz plik, a to jest plik w jakimś nieznanym formacie. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Jeżeli zapomniałeś hasła do rejestratora, możesz je w prosty sposób odzyskać. Zobacz, wyloguj i teraz chcę wejść w menu. Załóżmy, to hasło zapomniałem. Nie znam tego hasła. Próbuję się zalogować, hasło jest złe. Wpisuję jakieś hasło losowe, dalej nie działa. To jest tutaj informacja, zapomniałem hasła. I teraz, jeżeli pamiętacie te pytania, to wpisujecie tutaj odpowiedzi i automatycznie uzyskacie możliwość restartu hasła, ale jeżeli nie znacie, to klikacie tutaj zapomnij odpowiedź, macie kod weryfikacji i teraz otwieracie ozicam Pro, u góry po lewej stronie klikacie to, żeby zeskanować kod QR i teraz patrzcie, pojawił się kod, który wystarczy, że w tym miejscu wpiszecie, czyli 363 w moim przypadku, klikam OK i zobaczcie, mam możliwość zmiany hasła. Więc dzisiaj pokazałem Wam, jak w prosty sposób skonfigurować dany rejestrator i najlepiej podłączając go pod monitor. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w niedzielę, jak zwykle o godzinie 9, a jeżeli chodzi o konfigurację, w każdą środę. Do zobaczenia, cześć!